Posłuchajcie opowieści o operze, która złamała serca wielu ludzi na całym świecie. Dlaczego ludzie płaczą w operze? Dlaczego płaczą w operze, która opowiada o losach paryskiej kurtyzany? Dlaczego Traviata wciąż działa po 170 latach i jest najczęściej oglądaną operą we wszystkich teatrach operowych na całym świecie? Ludzie kupują bilet, elegancko się ubierają, idą do opery, siadają w wygodnym fotelu i słuchają przez 3 godziny, jak ktoś umiera na scenie śpiewając. I mówią po tym wszystkim: to było piękne. Dzisiaj opowieść o operze, która robi to najlepiej. Europa leczy rany po wiośnie ludów. Wiele krajów stabilizuje się politycznie. W Ameryce narasta konflikt między północą a południem dotyczący niewolnictwa. Prezydentem wtedy jest Franklin Pierce. W Anglii otwierają pierwszą nadmorską kolej, która zachwyca swoją malowniczością i funkcjonuje do dzisiaj. W Wenecji, w Teatro La Fenice, w marcu 1853 40-letni Giuseppe Verdi po raz pierwszy wystawia swoją słynną Traviatę, operę opartą na dramacie Aleksandra Dumas, syna, nie tego ojca, który napisał Trzech Muszkieterów, ale syna, który napisał Damę Kameliową. La Traviata. Słowo pochodzi od włoskiego traviare, to znaczy zbłądzić, zejść na manowce. W praktyce oznacza kobietę, która zbłądziła, kobietę, która upadła według norm społeczeństwa. W operze Verdiego główną bohaterką jest Violetta, młoda, piękna paryska kurtyzana, kobieta bogata, niezależna, inteligentna, która zakochuje się w młodym Alfredo. Operę otwiera wielki, piękny bal, a na tym balu jednym z najsłynniejszych utworów w literaturze operowej jest toast Libiamo, libiamo, brindisi. Na pewno Państwo to znają. Libiamo, libiamo nel lieti carici che la bellezza infiora e la fuggevol, fuggevol l'ora si ne brilla voluta. Violetta w którymś momencie czuje się gorzej, zasłabła, musi odejść w zaciszne miejsce, zostawić towarzystwo na chwilę. Alfredo podąża za nią, pyta, jak się pani czuje, co się pani stało, i nawiązuje się rozmowa, w której Alfredo wyjawia jej swoją miłość. Violetta jest bardzo zaskoczona, bo wcześniej nawet człowieka nie zauważyła. Śpiewają jeden z najpiękniejszych duetów w literaturze operowej. Un di felice eterea mi balenaste inante da quel di i tak dalej. Alfredo ujmuje Violettę swoją determinacją i swoją miłością, swoim ognistym wyznaniem. Ona jest bardzo zaskoczona, wysłuchuje tego i daje mu kwiatek. Alfredo mówi, ale ten kwiatek, dlaczego pani daje mi kwiatek? Dlatego, żebyś z nim wrócił do mnie. On mówi, kiedy mam wrócić? Ona, jutro, chociażby jutro. Więc wraca jutro. Ona śpiewa jedną z najsłynniejszych arii operowych, sopranowych, bardzo piękną i bardzo trudną. Sempre libera, zawsze wolna. I tak dalej. Piękna koloraturowa aria jest tak trudna, że jeżeli sopranistka nie jest w stanie wyśpiewać tych koloratur i tak wysokich dźwięków, które pojawiają się, na samym końcu jest bardzo wysokie S, czyli jeszcze o tercję wyżej od tego słynnego wysokiego C. Jeżeli sopranistka nie dysponuje takimi dźwiękami, niestety nie może wykonać tej cudownej, wspaniałej, wielkiej roli.
Użyłem słowa koloratura, ale nie powiedziałem, co to jest koloratura. Koloratura to rodzaj głosu sopranowego, który jest w stanie zaśpiewać wiele nut w bardzo krótkim czasie. Czyli kobieta, która potrafi śpiewać coś takiego, mniej więcej. Ja, jak śpiewałem sopranem, to potrafiłem bardzo szybko śpiewać arie koloraturowe. Polecam moje nagrania na YouTubie. Mogą Państwo usłyszeć, jak śpiewałem te kilkanaście lat temu tak szybko jak karabin maszynowy. Pierwszy akt kończy się tą wielką, wspaniałą arią Violetty, koloraturową. Wyjaśniłem Państwu, co to jest koloratura. I prawdopodobnie tego następnego dnia Alfredo przyszedł z tym kwiatkiem do Violetty. Wybuchła wielka, wspaniała, romantyczna miłość. Doszli do wniosku, że Violetta porzuci swoje dotychczasowe życie i zawód, który uprawia, i wyjeżdżają razem na wieś. Drugi akt zaczyna się słynną, piękną, tenorową arią Lunge d'Alei. Bardzo znana, jest to jedna z pierwszych arii operowych, które śpiewałem w życiu. Mniej więcej tak to brzmi. De miei bollenti spiriti, il giovanile ardore, e la temprò col placido sorriso dell'amor, dell'amor. Aria, której fragment przed chwilą słyszeliście, jest jedną z najważniejszych arii dla każdego tenora, dla każdego adepta sztuki wokalnej, dla studenta Wydziału Wokalno-Aktorskiego. Ja śpiewałem tę arię na 3. roku studiów. Dlaczego jest tak przyjazna? Dlatego, że nie ma w niej bardzo trudnych zwrotów muzycznych, nie ma bardzo wysokich dźwięków. Aria jest tylko do la bemol, czyli tak średnio wysoko, dlatego młodzi studenci mogą się z nią zmierzyć i po raz pierwszy zaśpiewać repertuar verdiowski, który uchodzi za jeden z najtrudniejszych i bardzo specyficzny do śpiewania. Verdi po tej arii napisał część szybką, tak zwaną caballettę, w której tenor ma możliwość wyrażenia emocji w nieco inny, bardziej energiczny sposób. Dawniej tę caballettę zazwyczaj wycinano ze względu na trudności zawarte w tym fragmencie. Jeżeli rolę Alfreda śpiewa się bez caballetty, cała rola wydaje się nie tak bardzo trudna i nie tak skomplikowana. Jeżeli decyduje się dyrygent czy reżyser na to, że rola ma być zaśpiewana razem z caballettą, rola Alfreda staje się bardzo trudna, bardzo wymagająca i nie dla początkującego adepta sztuki wokalnej. Alfredo z Violettą wiodą sielskie życie na wsi, upajając się swoją miłością. Alfredo wyjeżdża do Paryża w interesach. W tym czasie pojawia się ojciec Germont, który przeprowadza z Violettą bardzo poważną rozmowę. Prosi ją, aby usunęła się z życia jej syna, ponieważ siostra Alfreda, a jego córka, jest zaręczona z bogatym arystokratą i związek syna z byłą kurtyzaną może bardzo zaszkodzić przyszłości i małżeństwu z tym bogatym człowiekiem. Violetta, mimo uczucia, którym darzy Alfreda, spełnia prośbę ojca, wraca do Paryża, wraca do swojego dawnego stylu życia, zostaje pod opieką jednego z jej byłych protektorów. Alfredo nie wie o wizycie ojca i o całym zajściu, nie wie, dlaczego Violetta wyjechała do Paryża i wróciła do swojego dawnego stylu życia. Postanawia dowiedzieć się i wyrusza w pogoni za Violettą do Paryża. Na jednym z bali, na których bardzo często spotykali się, zaczyna zdesperowany grać w pokera, wygrywa gigantyczną sumę, ryzykując całym niemal majątkiem.
w momencie, kiedy pojawia się na tym balu Violetta, Alfredo rzuca jej pęk pieniędzy w twarz i mówi: teraz jesteś już opłacona. W tak dramatycznych okolicznościach kończy się drugi akt. Alfredo wybiega zrozpaczony z balu. Ojciec, który jest również na tym balu, daje mu reprymendę, że zachowuje się niegodnie dżentelmena i jego syna. Trzeci akt opery zaczyna się w paryskim mieszkaniu Violetty, w którym Violetta żegna się z życiem, ponieważ jest śmiertelnie chora na gruźlicę. Otrzymuje list od ojca Alfreda, w którym to liście ojciec informuje ją o tym, że wyjawił całą prawdę synowi i wytłumaczył mu, co stało się w domku na wsi, kiedy zjawił się podczas jego nieobecności. Violetta czyta ten list i śpiewa jedną z najpiękniejszych arii sopranowych, kobiecych arii sopranowych w literaturze wokalnej. Zanucę fragment Państwu. To jest zazwyczaj ten moment w operze, kiedy właśnie ludzie na trawiacie płaczą. Chwilę potem, po tej pięknej arii w mieszkaniu Violetty zjawia się Alfredo razem ze swoim ojcem. Przeprasza ją bardzo za całe zajście, za całe to nieporozumienie. Jest pełen wiary, że wszystko da się naprawić, że Violettę będzie można wyleczyć, uratować jej życie. Posyła ją po lekarza. Śpiewają jeden z najpiękniejszych duetów miłosnych w literaturze operowej. Parigi o cara, noi lasceremo. Paryż, moja kochana, zostawimy, wyjedziemy na wieś, wyzdrowiejesz, wszystko się dobrze ułoży, będziemy żyć długo i szczęśliwie. Parigi o cara, noi lasceremo la vita uniti, trascorreremo decorsi affanni, compensa avrai la tua salute ritroverà. Niestety Violetta umiera. Chciałbym pokazać kilka nagrań, które wyciągnąłem z mojej półeczki, tak jak przy cyganerii. Moje nagrania to takie białe kruki. Nie te, które były bestsellerami w Empikach i w sklepach z płytami, ale takie, które bardzo trudno było kiedyś zdobyć, a dla mnie są najcenniejsze. Jest nagranie pod Arturo Toscaninim z Lucią Albanese i Jeanem Pearsem. Jest to słynny amerykański tenor. Kiedyś go uwielbiałem. To był ulubiony tenor Arturo Toscaniniego. W moim rozumieniu rzeczy ten głos jest za ciężki do roli Alfreda i słuchając tego nagrania mam takie przeświadczenie czy wyobrażenie, że jest to już starszy pan i starszemu panu nie wypada śpiewać roli młodzieńca 25-letniego. Inne bardzo ciekawe nagranie
pod dyrekcją St. Johna Pritcharda. Jest to nagranie z John Sutherland i z Carlo Bergoncim oraz Robertem Merrillem. Carlo Bergonzi, zazwyczaj opowiadam o tenorach, bo na tym się znam najbardziej i słuchałem przez całe swoje młodzieńcze lata i analizowałem śpiew, ucząc się, wyciągając wnioski. Carlo Bergonzi jest wielkim, wspaniałym włoskim tenorem, który jest mistrzem, jeżeli chodzi o wykonawstwo Verdiego czy Pucciniego. Jest punktem odniesienia dla wszystkich młodych śpiewaków, jeżeli chodzi o wyczucie stylu w muzyce. Wielki śpiewak do naśladowania. Kolejne to trawiata pod Giuseppe Patanè z Teresą Stratas, Fritzem Wunderlichem i Hermanem Prejem. Jest to nagranie na żywo ze Staatsoper w Monachium, gdzie Fritz Wunderlich, jeden z moich ulubionych śpiewaków i moim zdaniem najlepszy tenor wszechczasów, jeżeli chodzi o połączenie perfekcji głosu z muzykalnością. Tak, ja mam taką własną definicję muzyki, że jest to dźwięk w czasie, czyli jakość dźwięku umiejscowiona w przestrzeni czasowej. Ten czas to jest tak zwana muzykalność. Jeżeli mamy do czynienia z pięknym dźwiękiem w pięknym czasie, to mamy piękną muzykę. Jeżeli jest idealny dźwięk w idealnym czasie, to ta muzyka jest idealna. I Fritz Wunderlich dla mnie jest jedynym śpiewakiem w historii, który miał idealny dźwięk i idealny czas. Polecam bardzo Państwu to wspaniałe nagranie, mimo niedoskonałości, jeżeli chodzi o jakość dźwięku. Kolejne bardzo ciekawe nagranie to trawiata z Renatą Tebaldi z 1955 roku. Jest to początek wielkiej kariery tej wielkiej włoskiej prymadonny. Śpiewa Giacinto Prandelli. Giacinto to jest rzadkie imię, jeżeli chodzi o język włoski. To znaczy Jacek, pochodzi od Hiacynta, bardzo rzadkie imię, i Carlo Tagliabue. Jest to również nagranie na żywo z Neapolu z 1954 roku, nie 55, tak jak powiedziałem wcześniej. Tebaldi śpiewa tu wspaniale, bardzo pięknym, młodym głosem. Kolejne nagranie, jedno z moich ulubionych, to nagranie z naszym polskim, wielkim, wspaniałym tenorem Piotrem Beczałą, który moim zdaniem ma wspaniałe predyspozycje, kolor, sposób śpiewania. Jest to również nagranie z Bayerische Staatsoper, tak jak tamto z Fritzem Wunderlichem. Piotr Beczała jest tenorem obdarzonym wybitnym, pięknym głosem, idealnym do wykonawstwa tej roli. Oczywiście najsłynniejszym nagraniem i nagraniami trawiaty są te w wykonaniu Marii Callas. Ja nie mam na swojej półce nagrań z Callas, ale słuchałem ich wielokrotnie. Nagrała to wiele razy z różnymi tenorami. Najbardziej przekonujące i ujmujące dla mnie jest wykonanie pod Tullio Serafinem z Giuseppe Di Stefano, młodym Giuseppe Di Stefano, który moim zdaniem ma najpiękniejszy i najprawdziwszy głos, który trafia do mojego serca najbardziej z wszystkich wykonań, które do tej pory dokonano. Mała korekta. Chciałem powiedzieć, że nagranie, o którym wspominałem z Callas i Giuseppe Di Stefano, było pod Giulinim, a nie pod Serafinem. Inne nagranie wzorcowe pod względem temp, powiedzmy nagranie nie pod względem tenora, tak jak wcześniej analizowałem, tylko pod kątem myślenia dyrygenta. Jest to nagranie z Carlosem Kleiberem, z Placido Domingo i z Eleną Kotrubas.
Nie możemy oczywiście zapomnieć o nagraniach z Luciano Pavarotti. Najbardziej znane to te Cheryl Studer i John Sutherland. Pavarotti to idealny głos, jeżeli chodzi o rolę Alfreda. Idealnie predestynowany. Ciężar gatunkowy głosu, kolor, włoska piękna barwa. Pavarotti, mimo że miał powiedzmy już 60 czy zbliżał się do 70, całe życie jego głos brzmiał młodo. Zawsze wydawało się, że ten głos ma 25 lat, a taki powinien być Alfredo. Współczesnym, bardzo popularnym nagraniem Traviaty jest to z Anną Netrebko i Rolando Villanzonem. Właśnie za rolę Violetty w Traviacie Anna Netrebko została śpiewaczką roku. Jest to tytuł przyznawany przez niemieckie czasopismo, bardzo prestiżowe czasopismo operowe Opernwelt, a jest przyznawane przez 36 krytyków współpracujących z tym czasopismem, jeżdżących przez cały rok po całym świecie, oglądających wszystkie spektakle operowe i właśnie ci krytycy decydują, kto dostanie miano najlepszego śpiewaka operowego w danym roku. W 2003 roku kobietą śpiewaczką, która dostała tytuł śpiewaczki roku, była Anna Netrebko, właśnie za rolę Traviaty, Violetty w Traviacie, a mężczyzną, który dostał tytuł śpiewaka roku, był Jacek Laszczkowski, czyli ja, za rolę Nerona w Koronacji Popei w Hamburgische Staatsoper. Na zakończenie chciałbym powiedzieć, na zakończenie tego odcinka, że jeżeli chcecie zacząć przygodę z operą, chcecie pójść po raz pierwszy do opery, żeby zobaczyć, co to takiego, co to za zjawisko ta opera, to idźcie na Traviatę.